Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o kolejnej debacie prezydenckiej, która miała miejsce wczoraj i o sytuacji w tym prezydenckim wyścigu, który wchodzi na ostatnią albo przedostatnią prostą. Za chwilę połączę się z moim gościem i porozmawiamy o tym, co wynika z tej debaty i gdzie jesteśmy w tej kampanii i kto wygrywa. Ale najpierw przypominam, 12 maja Instytut Wolności zaprasza Państwa na konferencję poświęconą bezpieczeństwu Polski, roli Polski w regionie. Podczas tej debaty wystąpi wielu ekspertów, a Andrew Michta przedstawi swój raport zrobiony dla Instytutu Wolności. Link do tego wydarzenia możecie Państwo znaleźć pod nagraniem. Możecie kupić bilety i uczestniczyć w tym spotkaniu, które będzie trwało ponad pół dnia. I przypominam też, że trwa do 10 maja rekrutacja do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Również link pod nagraniem. Zachęcam serdecznie. Fantastyczni wykładowcy. Jedyna w swoim rodzaju taka szkoła łącząca i biznes, i geopolitykę, i rozwój, i takie zajęcia typowo MBA-owe, i budowanie wspólnoty, budowanie specjalnego środowiska. Zachęcam serdecznie, zapraszam, a teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Marcin Duma, Ibris, dobry wieczór, bo my nagrywamy tę rozmowę późno wieczorem w poniedziałek po ostatniej debacie. Czyli dla nas dobry wieczór, a dla naszych widzów dzień dobry. Dzień dobry. No, kto wygrał tę debatę poniedziałkową? Nie ma jednej prostej odpowiedzi, natomiast możemy sobie opowiedzieć o grupie zwycięzców w tej debacie. I ta grupa zwycięzców składałaby się z następujących osób. Na pewno z Sławomira Mencena, na pewno z Rafała Trzaskowskiego, na pewno z Karola Nawrockiego i myślę, że do tej grupy moglibyśmy spróbować dołączyć również Magdalenę Biejat. Ale żeby być uczciwym, bo to wiesz, każda moneta ma dwie strony. To mam też i przegranych. No ale może tych przegranych zostawmy sobie na dalszą część. No, ale przegrani to rozumiem ci, którzy mają mniej niskie poparcie i są na dalszych pozycjach, bo wymieniłeś wszystkich tych, którzy są w czołówce. Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą debatę, to niekoniecznie procenty będą o tym decydować, kto ją wygrał, kto ją przegrał, tylko raczej kto mógł i skorzystał z szans, jaką ona mu ta debata, czy to wydarzenie mu dało, a komu z bardzo różnych przyczyn tej szansy nie udało się wykorzystać. A w ogóle ta debata miała znaczenie, bo w ogóle to jest fenomen, tak? W żadnej kampanii wyborczej w Polsce w historii nie mieliśmy tylu debat, tak różnych, tak z jednej strony można powiedzieć miałkich, z drugiej spektakularnych, ale jednak przyciągających uwagę i atencję opinii publicznej. Czy ta wczorajsza debata miała znaczenie? To podzielmy tutaj tą moją odpowiedź na dwie części. Z jednej strony, bo bardzo fajne jest to, co zauważyłeś, że debaty w tej kampanii mają bardzo szczególny charakter. To znaczy, po pierwsze jest ich więcej, po drugie one się bardzo spluralizowały pod względem
ośrodków, które je organizują. Tych debat mamy naprawdę bardzo dużo i nie są to debaty takie, które odbywają się między kandydatami, którzy gdzieś tam się spotykają, tylko mówimy o takich pełnokrwistych spotkaniach, w bardzo różnych oczywiście formułach, które są transmitowane. No i właśnie, czy tylko i wyłącznie w tradycyjnej telewizji, czy też to internet zmienił nam kampanię? Nawet nie tyle sam internet, ile platformy, takie jak YouTube, które pozwalają nam na to, żeby móc tę kampanię pokazywać zupełnie inaczej, a w zupełnie innym formacie, gdzie możemy tą kampanię nieść ze sobą, nie wiem, w telefonie, w innym urządzeniu mobilnym, na komputerze. Niekoniecznie musimy czekać na określoną godzinę w telewizorze, który musimy wyłączyć. I to jest bardzo duża zmiana, bo skala dotarcia tego obrazka, który będzie pochodził z nagrania na YouTubie, potem przerabiane te klipy, te wycinki z tej debaty będą zasilać całą dyskusję toczącą się na platformach społecznościowych. Także pod tym względem ta kampania jest zdecydowanie dużo bardziej internetowa, dużo bardziej taka online i dużo bardziej on demand niż jakakolwiek inna wcześniej, a debaty, no cóż, te debaty są właściwie częścią pewnego infotainmentu, czyli takiej rozrywki, którą polityka powoli się staje, no bo w takim świecie postpolitycznym ta polityka niby jest o poważnych sprawach, a jednak jest częścią tego wielkiego przemysłu rozrywkowego. No i to chyba jest najciekawsze w tym jak te debaty się odbywają. Bo zapytałeś też mnie o to, ale nigdy nie było tyle tych debat, prawda? Jedna po drugiej i ciągle ludzie to oglądają. Ciągle narzekają, że są beznadziejne, że politycy są beznadziejni, że nie mają nic do powiedzenia, ale jednak oglądają i okazuje się, że one mają wpływ, bo one zmieniają trendy. To ja bym był ostrożny w takich jednoznacznych bardzo stwierdzeniach, bo z tymi debatami jest trochę jak z sondażami. Jest grupa polityków, już paliłem. Jest grupa ludzi, chciałeś zdradzić wynik wyborów? Nie w tym rzecz. Tylko mówi się o sondażach, że one wpływają na to, jak ludzie myślą. I to jest prawda i nieprawda. Bo to nie jest tak, że obywatele głosujący czy nie głosujący pod wpływem sondaży w sposób znaczący zmieniają swoje preferencje. Natomiast jest grupa obywateli, czy jest grupa wyborców, która jest bardzo czuła na sondaże i to są politycy. To na nich sondaże lepsze albo gorsze nakładają presję albo ich uskrzydlają. I mniej więcej taką samą funkcję mają debaty. Dobry występ w debacie jest w stanie polityka uskrzydlić, dać mu moc, a taką, która będzie skutkowała jego jeszcze lepszymi występami, czy w telewizji, czy przed zebranymi na jakimś wiecu osobami, które będą albo już popierają, albo dopiero przyszły się zorientować, któż to jest i co on sobą reprezentuje. Ale także dwie poprzednie debaty, tak? Czy tam te, które odbyły się wcześniej w Końskich, one miały bardzo duży wpływ, tak? Znaczy wzmocniły Nawrockiego, osłabiły Trzaskowskiego, nadały inną dynamikę. No już teraz Nawrocki jest zupełnie inny niż był wcześniej. No dobrze, znaczy może tak, ja się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym dlatego, że te debaty same w sobie były raczej katalizatorem pewnych procesów, niż spowodowały coś znaczącego, wielkiego. Co więcej, ten pojedynek tych kilkunastu, w zasadzie parunastu zawodników, czy on jest takim game changerem? No właściwie nie, no bo wiesz, jak popatrzymy sobie na debatę w Końskich i to spróbujemy sobie powiedzieć, dlaczego ona przyniosła tak dużą zmianę w toczącej się kampanii. No, jednak przyniosła, sam przyznajesz. Poczekaj. To należy sobie powiedzieć, że to nie kampanii, znaczy nie sama debata, nie rozmowa tych 8 osób w tym studio w hali w Końskich, tylko to wszystko, co ją poprzedziło. Cały proces. A ta rozmowa, która się odbyła i była transmitowana w telewizji, no była już tylko i wyłącznie pewną wisienką na torcie i to nie ona przyniosła tę zmianę. Więc same debaty niekoniecznie stanowią
jakąś taką rzecz, która by znacząco zmieniała to, co się w kampanii dzieje. Natomiast na pewno stanowią pożywkę potem dla sztabów po to, żeby prezentować albo, nie wiem, wpadki konkurencji, albo właśnie prezentować świetne występy swojego kandydata. Stanowią też element motywacyjny albo demotywujący dla elektoratów i dla samych kandydatów, przy czym dla kandydatów bardziej niż dla wyborców. Co było w tej debacie istotnego? Co się zdarzyło z twojego punktu widzenia istotnego, co może mieć, bo co ma to nie wiemy, ale co może mieć wpływ? Na pewno obserwowaliśmy kilka ciekawych występów. I jednych im plus, jednych im minus. No to zacznijmy może od tych im plus. Im plus zaskakuje Sławomir Mencen, dlatego że on, mając efekt niskiej bazy oczekiwań, bo ta debata, która odbyła się w TV Republice, nie była zbyt udana dla tego kandydata i raczej potwierdzała pewne przypuszczenia, że on sobie kiepsko radzi. O tyle debata, o której rozmawiamy, czyli ta w Super Expressie, pokazała, że to jest zupełnie inny polityk, zupełnie inaczej przygotowany, raczej, jak oczywiście w granicach swoich możliwości, swobodny. Zobaczyliśmy zupełnie innego Sławomira Mencena. Udało mu się trochę odczarować te słabości, które były mu przypisywane. Na pewno Rafał Trzaskowski dźwignął się po debacie w Końskich. Był swobodny, nie był już taki spięty, dosyć zręcznie zarówno zadawał pytanie, jak i na nie odpowiadał. No i ponieważ na początku wymieniłem również Karola Nawrockiego, no to trzeba powiedzieć, że widać, że to jest stały progres, że ten polityk staje się z każdym tygodniem kampanii coraz lepszy w tym politycznym rzemiośle. I ta debata również to pokazuje. Widać pracę nad głosem, widać pracę nad zachowaniem, nad gestem, widać doszlifowany ubiór, co nie znaczy oczywiście, że to już jest przepis na prezydenturę, natomiast należy powiedzieć i sobie jasno zaznaczyć, że ten progres jest. I wspomniałem jeszcze o czwartej osobie, czyli o Magdalenie Biejat, która trochę podobnie jak w Końskich miała swój moment. Znaczy ona wyszła i powiedziała, słuchajcie, no nie możemy przejść do porządku nad tym, co mówi Grzegorz Braun. Tak być nie może. Bardzo mocno jakby zareagowała, zaznaczyła swoją obecność i w taki bardzo wyrazisty sposób pokazała znowu na wartości, które są bliskie jej i myślę, że w jakimś stopniu są też nawet dużym bliskie jej wyborcom. Więc tak moglibyśmy opowiedzieć o tych, którzy tę debatę dzisiaj może nie wygrali, ale no, dla siebie ją wygrali. Powinni mieć z tego dodatkowe punkty. Wyjdą mocniejsi. No to powiedz jeszcze, kto i dlaczego ją przegrał. No i tutaj ta grupa jest znacznie szersza. No już o jednej osobie rozmawialiśmy. To jest Grzegorz Braun, który wybrał protokół, moim zdaniem, wybrał protokół 1%. To znaczy bez wątpienia wypowiedzi, które można nazwać antysemickimi. Pewnie Grzegorz Braun nazwałby je judeosceptycznymi, ale chyba nikt nie miał wątpliwości, jaki był charakter tych wypowiedzi. Był skierowany z całą pewnością do twardej bazy Grzegorza Brauna, która mniej więcej jest może z małym przecinkiem procentowa. I te marzenia, które on mógł mieć o znacznie szerszym poparciu, może 3, może 4%, myślę, że po tym występie to się gdzieś rozpłynie. To też jest duży prezent dla Sławomira Mencena, bo ci wyborcy, których był w stanie im odebrać, myślę, że do Sławomira Mencena wrócą. I to jest pierwsza osoba. Druga osoba, która dzisiejszą debatę nie zaliczy do udanych, to jest na pewno Szymon Hołownia. Szymon Hołownia, wobec którego te oczekiwania, bo to jest trochę inna sytuacja niż w przypadku Sławomira Mencena. W stosunku do Sławomira Mencena mieliśmy raczej umiarkowane oczekiwania. No, wiadomo, że sobie nie radzi z tymi tam występami i tak dalej, ale pan profesor
mistrz występów telewizyjnych, Hołownia, no to powinien sobie spokojnie z tym poradzić. Tymczasem Sławomir Mencen jednym prostym gestem wyprowadził Szymona Hołownię z równowagi i zanim Szymon Hołownia odzyskał tą równowagę, bo tak się stało, on był w stanie się Opowiedz tym, którzy emocje. nie oglądali. Więc właśnie do tego zmierzam. Do tego zmierzam. Otóż Sławomir Mencen pierwsze swoje wystąpienie i pierwszy swój kontakt z Szymonem Hołownią rozpoczął od tego, że podszedł do niego i zrobił z nim sobie selfie w sposób wyraźnie sugerujący i przypominający selfie, albo inaczej, zdjęcie, które Szymon Hołownia robił na placu Świętego Piotra podczas pogrzebu papieża. Efekt był niemal natychmiastowy. Usta Szymona Hołowni się ściągnęły, mówił przez zaciśnięte szczęki, był wyraźnie wytrącony z równowagi i stracił sporą część tej swojej telewizyjnej magii. Mówię, po 20-30 minutach on wrócił z tego miejsca, ale jednak efekt, ten, który Sławomir Mencen chciał uzyskać, taki trik debatowy, takie trochę, można powiedzieć, nieczyste zagranie, no ale z drugiej strony, że polityka jest czystą grą, osiągnął niesamowity efekt i myślę, że Szymon Hołownia może zaliczyć ten występ do absolutnie nieudanych. To jest w ogóle niezwykłe, jak jedno drobne zdarzenie, czyli wyciągnięcie telefonu na placu Świętego Piotra, jak nieprawdopodobnym echem się odbiło. Ja na co dzień nie oglądam telewizji, ale wczoraj coś mnie tknęło, czy przedwczoraj, to jak było po tym wydarzeniu, w każdym razie włączyłem najpierw telewizję Republika i tam był długi felieton o tym, jak to straszny jest Hołownia, bo fotografuje, bo wyciąga aparat i telefon i robi sobie zdjęcie, po czym przyłączyłem na TVP, na główny program informacyjny 19:30 i dokładnie był prawie taki sam 1:1 felieton z takim samym oskarżycielskim, tak samo agresywny, nieprzychylny powiedzmy, nieagresywny Hołowni, no bo obie te stacje wspierają kandydatów, dla których Hołownia jest konkurentem. No, ale i to z jednej strony pokazuje, mówi dużo o naszych mediach, ale z drugiej strony, z jednej strony dużo mówi o naszych mediach, ale to nic nowego. Ale ciekawe, że dwie tak różne stacje mówią to samo, ale też bardzo ciekawe jest, jak drobny gest nagle urasta i jest rozgrywany długo podczas tej kampanii. No ale wyobrażasz sobie, że robisz sobie zdjęcie na pogrzebie? Nie. No właśnie. I wydaje mi się, że problem tego, co się wydarzyło jest w dwóch rzeczach. Po pierwsze w tym, że sama sytuacja na robienie takiego zdjęcia była niestosowna, a po drugie, będzie jeszcze po trzecie, a po drugie, że ktoś w tym momencie, w tym niefortunnym momencie uchwycił Szymona Hołownię robiącego to zdjęcie. No nie miał szczęścia akurat. I to jest druga rzecz. A rzecz trzecia, że próbował wyjść z tego kryzysu w fatalny sposób. No bo Szymon Hołownia mówi tak, ale słuchajcie, wy się mnie czepiacie, a ja przecież zabrałem osoby w kryzysie bezdomności do tego Rzymu. To nie był dobry dzień Szymona Hołowni. Nie udźwignął tego, tak. Tak sobie o tym rozmawiamy. Możemy jeszcze o wątku flagi porozmawiać, tak jak wiemy, jaką rolę odegrał w Końskich. Teraz też wątek flagi się pojawił. Ale zobacz, że my mówimy nie o tym, jaka ma być prezydentura, jaką ma wizję Polski, tylko cały czas mówimy o jakichś trikach, kto lepiej zagrał, kto był w trochę lepszej formie, kto zrobił jakiś fajny numer, kto kogoś tam dźgnął. No to właśnie o tym jest polityka. No, tak. Właśnie o tym jest polityka. Znaczy, nasza dzisiaj wybory, polityka. No. Kandydaci mówią o tych obszarach, do których chcieliby się odnosić, o pewnej wizji. I bylibyśmy nieuczciwi, gdybyśmy nie powiedzieli, że Karol Nawrocki nie mówi o Polsce, jakiej by chciał, że Magdalena Biejat nie mówi o Polsce, jakiej by chciała, że Adrian Zandberg nie mówi o Polsce, jakiej by chciał, że wreszcie Grzegorz Braun nie prezentuje bardzo jasnych poglądów. Natomiast prawdą jest, że ten gest z flagą Magdaleny Biejat bardzo dużo powiedział o tym, jakiej Polski ona by chciała i powiedziała to w taki sposób, który wzbudził powszechną
sympatia albo szacunek. Nawet osób, które się z nią nie zgadzają ideowo, są jej dalekie. No bo ona powiedziała o tym, że dla niej ważne są wartości. Mhm. To był ten przekaz i tu była ukryta jego siła. Ale jeżeli patrzymy sobie... Czyli jednak taka rzecz istotna. No tak, tylko że zobacz, ona właściwie dzisiaj mówimy o tym nie dlatego, że ona wstała i powiedziała, ważne są dla mnie wartości, tylko że wykonała pewien gest, pewien trik kampanijny i poprzez to zachowanie coś nam opowiedziała, albo coś opowiedziała swoim wyborcom, nie wiem, jakiejś grupie, do której ten komunikat dotarł. Więc też trzeba być, myślę, że ja bym był ostrożny w takim wartościowaniu, że te gesty to one, tyle o nich rozmawiamy, zamiast rozmawiać o treści polityki. Czasem te gesty mogą być tym, w jaki sposób tą treść polityki chcemy przekazać. A nie zawsze, ale na przykład ten przykład, o którym mówisz, no to on jest bardzo moim zdaniem jednoznaczny. Tak samo jak jednoznaczne było schowanie tej samej flagi przez Rafała Trzaskowskiego, tak? Tylko że to jest w drugą stronę. To było pewne potknięcie, które on zaliczył w tej debacie. Mhm. Poprzedniego dnia przed tą debatą miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia tej kampanii. To jest wiec Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Porozmawiajmy chwilę najpierw o Karolu Nawrockim, no bo to było znaczące wydarzenie, tak? Wsparł go prezydent Andrzej Duda, co było zaskoczeniem, co jest złamaniem pewnej konwencji i który miał zresztą retorycznie bardzo dobre to wystąpienie. Wsparł go też wprost Jarosław Kaczyński. Trudno już będzie mówić mu, że z kandydatem niezależnym, tak? To brzmi coraz bardziej zabawnie czy niewiarygodnie. No ale został wsparty przez dwie ważne postaci polskiej sceny politycznej tak bardzo mocno. Czy to miało... I sam miał całkiem niezłe wystąpienie. Jakie było znaczenie, twoim zdaniem, tej konwencji Karola Nawrockiego? Dobrze, to wrócę do jednego wątku, który poruszyłeś, ale oczywiście mieszcząc się nie uciekając od tego pytania. Karol Nawrocki dzisiaj podczas debaty, czyli właściwie chwilę po tej konwencji, cały czas opowiadał, że on właściwie... Dzisiaj, czyli w poniedziałek, bo nagrywamy też w nocy w poniedziałek. Mówił że w debacie mówił o tym, że nie jest kandydatem obywatelskim. No oczywiście coś tam go popiera ten PiS, no ale to jakby nie jest jego główny fundament, na którym on tą kampanię buduje. Więc można się było jednak odciąć. Natomiast te dwa gesty, czyli z jednej strony bardzo silny głos Andrzeja Dudy, który jest nowy w tej kampanii, i jednoznaczne oznaczenie terytorium przez Jarosława Kaczyńskiego, chociaż Jarosław Kaczyński nie robi tego po raz pierwszy, no to są silne gesty. Ale ja bym na to spojrzał, chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, że ten Andrzej Duda, występujący na konwencji w Łodzi, miał, jak to Andrzej Duda, bardzo dobre wystąpienie. To było najlepsze wystąpienie na tej konwencji, która się tam odbywała. Lepsze od Kaczyńskiego, lepsze od żony Karola Nawrockiego i lepsze od samego Karola Nawrockiego. Ale właśnie, bo jeszcze była żona Karola Nawrockiego, Tak o czym jest. też warto powiedzieć. Tak jest. Możemy wrócić do tego. Wydaje mi się, że ci, którzy oglądali tę konwencję, mogą pozostać z takim wrażeniem trochę jak wyborcy Konfederacji, którzy narzekają, że dostali Mencena, a woleli Bosaka. Czyli mogą pozostać z takim oto wrażeniem, że szkoda, że ten Andrzej Duda jednak nie kandyduje. Kurczę, to jest dopiero kandydat. I to nie jest dobre dla Karola Nawrockiego, bo daje mu ten punkt odniesienia, myślę, że w takim punkcie, do którego sam Karol Nawrocki raczej nigdy nie dotrze. Bo to jest kwestia pewnych jednostkowych umiejętności Andrzeja Duda, które on po prostu posiada, a Karol Nawrocki ich nie posiada. Druga rzecz, która się wydarzyła... Ale zobacz też, jaki skok, czy jaki progres zrobił Karol Nawrocki od swojej pierwszej konwencji do dzisiejszej. Okej, ja to rozumiem. Natomiast to nie chodzi o to, jaką drogę pokonał, tylko gdzie ma dojść. Więc Andrzej Duda pokazał mu, gdzie ma dojść. I wydaje mi się, że to jest takie miejsce, do którego Karol Nawrocki nie ma zdolności, żeby dotrzeć.
Ale czy to jest pytanie, czy to mu zaszkodzi? Czy to pokaże? Nie, no w moim wiem. obozie są tacy fantastyczni ludzie, którzy mówią jeszcze lepiej ode mnie, którzy są bardzo tak. silni, otaczają mnie silni ludzie. Co ciekawe, zobacz, mówimy o Andrzeju Dudzie teraz jako o silnym No więc właśnie. człowieku. To więc tak? To jeżeli- najbardziej Andrzej Duda wygrał na tej, Tak. na tej Zgoda. konwencji. Tak, zgoda. Andrzej Duda wygrał na tej konwencji, to jest raz. Druga rzecz, która tutaj jest ważna, bo właśnie trochę o tym teraz się zastanawiamy, tak? Czym mu to pomoże, czym mu to zaszkodzi. I jeżeli Andrzej Duda, którego bilans prezydentury jest lepszy Tak. od Karola Nawrockiego, to jaki może być bilans tej prezydentury, którą oferuje nam Karol Nawrocki? To nie jest dobry sygnał. Druga rzecz, która nie jest dobra, to jest poparcie Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński dzisiaj nawet w elektoracie PiS-u jest uważany za osobę, która właściwie powinna się udać na emeryturę. Więc poparcie Jarosława Kaczyńskiego z jednej strony powinno cementować poparcie elektoratu PiS-u, ale z drugiej strony jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. No dobrze, ale przepraszam. Poczekaj. Jeszcze do tego... Nie, poczekaj chwilę. Jedna rzecz. Ważne jest to, że dla mnie ten sygnał z tej konwencji w Łodzi jest taki: trudno, bierzemy to, co możemy dostać z PiS-u i to nam po prostu na dzisiaj wystarczy. To znaczy nie sięgamy po Konfederację, dla której ci dwaj politycy, no powiedzmy może Andrzej Duda jeszcze, ale Jarosław Kaczyński jest absolutnie niestrawny, i koncentrujemy się na tym wyciśnięciu najlepszego wyniku w pierwszej turze, bo widzimy, gdzie jest nasz problem. A naszym problemem jest to, że wciąż wszyscy wyborcy PiS-u, którzy dzisiaj chcą być wyborcami PiS-u i zagłosowaliby na PiS, nie chcą zagłosować na Karola Nawrockiego. No i pewnie stąd ten pomysł kampanijny, więc być może z tego punktu widzenia to było rozsądne. A niezależnie, wracając do Dudy, ja też nie oceniam bardzo wysoko tej prezydentury, ale mówiąc delikatnie, ale jednak był bardzo popularny. Tak, znaczy w tych sondażach, które przecież w popularności bardzo często zajmował pierwsze miejsce, drugie miejsce, wygrał 2 tury wyborów, czyli jednak jest politykiem bardzo mocnym, tak, no, który umie pociągać za sobą ludzi, więc wspiera go ktoś, kto 2 razy wygrał wybory prezydenckie. No to moim zdaniem to jest mocny sygnał. Gdybyśmy sobie przypomnieli, w jakich warunkach Andrzej Duda wygrywał drugą kadencję, a przypomnę, że gdyby te wybory... Ale ludzie nie pamiętają, pamiętają, że 2 razy wygrał wybory. Nie? Tak, ale PiS w momencie, kiedy odbywały się wybory prezydenckie w 2020 roku, właściwie można powiedzieć, że był w szczycie swojej potęgi. I dosłownie parę miesięcy potem, kiedy Andrzej Duda został wybrany, ta potęga PiS-u może nie rozsypała się zupełnie, ale zaczęła się bardzo poważnie kruszyć. To bo przyjmuje się, że jeśli patrzymy w badania, że tym punktem zwrotnym była jesień 2020 roku i protesty antyaborcyjne, czy związane z wyrokiem Trybunału w sprawie ustawy dotyczącej dopuszczalności przerywania ciąży. I Andrzej Duda z 2020 roku to nie jest Andrzej Duda z 2025 roku. Nawet Andrzej Duda z 2020 roku tuż po wyborach i Andrzej Duda pod koniec 2020 roku to też już nie jest to samo. No dobrze, ale jednocześnie, nie wiem, czy to chyba ty to mówiłeś, tak? Że kilka osób też, oprócz ciebie jeszcze co najmniej jedna na pewno to publicznie powiedziała, a może jeszcze ktoś, no, że teraz to Andrzej Duda wygrałby, jak jest w takiej formie, jak podczas tego przemówienia, wygrałby 3. kadencję. Znaczy, nie wygrałby 3. kadencję, tylko byłby najlepszym kandydatem na 3. kadencję, gdyby on do tego mógł ją mieć. Ale ktoś gdzieś pojawił się też taki No dobra, bo chodzi mi o to, żebyśmy doszli do tego, czy ta konwencja niedzielna wzmocniła Nawrockiego, osłabiła, czy nie miała specjalnie wpływu? Może inaczej. Ona była na pewno bardzo ryzykowna i wiesz,
ja staram się nie bawić w gdybologię, tylko patrzeć w liczby, tak? Czyli analizować to, co już wiem i co sprawdziłem szkiełkiem i okiem. W tej chwili nie mamy danych takich, które by nam pokazywały, co się wydarzyło po konwencji. Nie mamy, nie wiemy tego po prostu. Ale w tym samym czasie pojawił się sondaż partyjny, który no pewnie nie miało to jeszcze wpływu, tak, na to. Nie, to jest po Końskich. To było po Końskich. PiS przeskoczył lekko o Platformę. Tak. No ale pokazuje to trend, nie? Że PiS, który wydawało się nic kompletnie nie robi, jest w ogóle w jakiejś totalnej rozsypce i wszyscy mówią o tym, że ta partia się rozpadnie prędzej czy później, ma takie poparcie. To prawda, ale to też nie jest nic nowego, bo właściwie po kryzysie, który nastąpił w grudniu 2023 roku, PiS był się w stanie podnieść zarówno w kampanii w wyborach samorządowych, jak i uzyskał całkiem niezły, chociaż drugi, bo ta różnica była niewielka, wynik w wyborach do Europarlamentu. Więc wszelkie plotki o śmierci PiS-u są przedwczesne. I ja nie mam co do tego wątpliwości. Teraz jest tylko pytanie, czy to jest dzisiaj wystarczający kapitał do tego, żeby wygrać wybory prezydenckie. Bo szansą dla Karola Nawrockiego, i tak rozumiem tą nominację dla kandydata obywatelskiego, że to jest ktoś, kto jest w stanie sięgnąć po więcej środowisk niż tylko i wyłącznie sam PiS. Tymczasem łódzka konwencja była sięgnięciem właściwie i próbą wzbudzenia zainteresowania tylko i wyłącznie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, bez opiekowania się i pewnego nawet próby zaopiekowania się tym elektoratem na przykład Konfederacji, tak? Bez którego zwycięstwo w wyborach prezydenckich kandydata takiego jak Karol Nawrocki jest niemożliwe. Tego samego dnia, czyli w niedzielę, miał swoją konwencję w Poznaniu Rafał Trzaskowski. Było to w kontekście wszystko obchodów tysiąclecia, które mogły być, o których zdaje się koalicja rządowa zapomniała. Przypomniano jej tak na chybcika, próbowała różne wydarzenia organizować. Stąd nie wyszło one w sposób spektakularny, no ale w jakiś sposób, ale coś tam się działo, tak? Jednak w jakiś sposób mogły dać też trochę wiatru ich kandydatowi, Rafałowi Trzaskowskiemu. Jak oceniasz tę niedzielę dla Trzaskowskiego? Ja myślę, że porównywanie na przykład, wiem, że o to nie prosisz, tak? Ale to się samo narzuca. Porównywanie konwencji w Łodzi, bardzo dobrze, uczciwie przygotowanej sceny obrazka, z wiecem w Poznaniu, no będzie skutkowało tym, że powiemy, że ta konwencja po prostu wyglądała lepiej. I trudno, żeby było właściwie inaczej. Natomiast zwróciłbym uwagę na następujące elementy, z jednej strony wspólne, bo obydwaj kandydaci bardzo mocno korzystali ze wsparcia małżonek. To jest już ten moment, w którym mamy pary prezydenckie, które tutaj się ścigają. A jeżeli chodzi o sam wiec Rafała Trzaskowskiego, to warto zwrócić uwagę na dosyć szybką reakcję sztabu Rafała Trzaskowskiego. Bo nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, mówiliśmy o wystąpieniu Andrzeja Dudy, mówiliśmy o wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, ale nie powiedzieliśmy o wystąpieniu samego Karola Nawrockiego. A Karol Nawrocki wypowiedział jedno zdanie, którego chyba nie powinien był wypowiadać na tej konwencji. Otóż powiedział on mniej więcej tak, że prezes Jarosław Kaczyński od 1989 roku podjął tysiące decyzji, które wpłynęły na rozwój Polski. No i że on, Karol Nawrocki, jest jedną z tych 1000 decyzji. I podchwycił to sztab Rafała Trzaskowskiego i Trzaskowski wplótł to w swoją opowieść na tym wiecu. Chociaż ogólnie rzecz biorąc, myślę, że całe to przemówienie, to jest moje osobiste wrażenie, było takie trochę od sasa do lasa. Było tam bardzo dużo wątków. Brakowało Mówisz teraz o przemówieniu
o Trzaskowskim na wiecu w Poznaniu, że było tam bardzo wiele wątków. Te wątki się ze sobą może nawet nie tyle mieszały, co zabrakło im jakiejś klamry, takiej, która by to spinała w jedną dużą ideę. I to była na pewno słabość tego występu, ale jeśli weźmiemy pod uwagę debatę, o której zaczęliśmy rozmawiać, to warto zwrócić uwagę, że ten komunikat sklejający Karola Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim jest wciąż obecny. To prawda. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę tę konwencję, ten wiec, bo kończę już ten wątek, to ten wiec nie będzie miał wielkiego wpływu. Ale ta zmiana, którą zaobserwowaliśmy, czyli świadome sklejanie tego świeżego, obywatelskiego, w sumie dużo młodszego pokoleniowo od elit Prawa i Sprawiedliwości kandydata, jest metodą na wyraźne osłabienie Karola Nawrockiego i pokazanie, że to nie ma tu żadnej świeżości, nie ma tu, że to jest właściwie to samo, co było przed 2023 rokiem, przed październikiem 2023. Że to jest powrót do tych 8 lat PiS-u ze szczególnym uwzględnieniem COVID-u i inflacji wojennej. A żony, jak one odegrały swoją rolę i czy ich pojawienie się ma znaczenie i komuś z tych kandydatów pomogą bardziej? Żony mają stanowić, może takie instrumentalnie są traktowane w kampanii. W kampanii wszystko jest traktowane instrumentalnie. No ja wiem, ale ta partnerka życiowa, którą sprowadza się do roli właśnie tutaj weź stań tutaj z boku albo powiedz coś miłego o swoim mężu, bo wiesz, za chwilę będziesz pierwszą damą, to znaczy nie będziesz miał takich w Stanach Zjednoczonych tak samo żony w kampaniach też takie role odgrywają. Jeśli w ogóle... Tak, ale ja mam jednak takie poczucie, że czy tamta instrumentalizacja jest aż tak daleko idąca? No może, no ale to jest inny system polityczny. No nieważne. No dobrze, ale teraz... Mniejsza o to. Skupmy się na tym, jaka jest ich rola. No one mają pokazać ten emocjonalny rys kandydata. Bo zobaczmy, co mówiła i w jaki sposób opowiadała Karola Nawrockiego, na przykład jego żona Marta, jeżeli dobrze pamiętam. Opiekun i my z badań wiemy, że to jest część wizerunku, który on już ma, bo tam był taki spot przed jej wystąpieniem i było, że najpierw jest opiekun, a potem jest wojownik. Ten wojownik to jest miejsce, w którym chciałoby się być, chciałoby się, gdyby było się tym sztabowcem PiS-u, żeby on też był tym nie tylko opiekunem, ale też tym wojownikiem. On nie jest tym wojownikiem? Przecież to od początku był tym bokserem, ten boks wyciągany jest bez przerwy, również przez przeciwników, co wydaje mi się, że akurat go wzmacnia, a nie specjalnie, bo boks to nie jest... W tym archetypie wojownika nie chodzi o to, że ty się z kimś bijesz. Chodzi o to, że ty jesteś waleczny, jesteś bohaterem, jesteś tym, który zdobywa. A ten boks to nie do końca jest o tym opowieść. Natomiast on miał się stać fundamentem, na którym ten wojownik będzie budowany. Tylko na razie dotychczas ten wojownik jeszcze nie powstał. Opiekun jest i my to widzimy na tych, bo myśmy badali w ogóle te kandydatów z użyciem tych archetypów Junga, bo to o tą metodologię chodzi. I ten opiekun był częścią, tam też był zwykły człowiek, no takie nie te cechy wizerunku, które powinien mieć, archetypowe, które powinien mieć kandydat na prezydenta. Ale żeby nie było, że ja tutaj sprzyjam komuś, to jeśli chodzi o jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, on też nie jest w tym miejscu, w którym chciałby być. To jest władca, mędrzec, czyli raczej ktoś, kto już ten urząd piastuje, niż się o niego stara. Więc obydwa sztaby próbują przekierować swoich kandydatów w miejsce, gdzie oni powinni być. Ale te żony, jeszcze bo dojść do tego do żon. Tak, więc żona Karola Nawrockiego, pani Marta, była tą osobą, która jakby wprowadzała tą opowieść. Jej rola była trochę
trochę inna. I ona nawet nie tyle miała zmiękczać ten wizerunek Karola Nawrockiego, bo to nie jest celem, tylko ona opowiadała trochę innym kobietom, jakim ten człowiekiem on jest i podprowadzała, że opiekun i w stronę wojownika. Ale rola pani Małgorzaty, tak dobrze mówię, chyba Trzaskowskiej, jest trochę inna, bo ona jest traktowana... Jaka? Inna Wiem, dlatego, ale jaka? No właśnie, do tego zmierzam. Ona jest traktowana trochę jako taka wiceprezydentka. Bo to jest tak, że można odnieść wrażenie, że Rafał Trzaskowski powierzy jej tę sprawę z tej agendy praw kobiet, może tam praw mniejszości, więc ona może już nie wiceprezydentka, to może rzeczniczka, orędowniczka tych tematów. Więc jej pomysł na nią w tej kampanii jest trochę inny. Trochę tak jak Michelle Obama? Wiesz co, wydaje mi się, że moglibyśmy to opowiedzieć jeszcze inaczej. To znaczy rola żony Karola Nawrockiego jest bardzo konserwatywna w tym swoim obrazie. Natomiast ja nie mówię, że jest niesamodzielna czy coś takiego, tak? Tylko mówię, że to jest takie jej umiejscowienie, co by się zresztą zgadzało z wizerunkiem całego kandydata i z miejscem, z którego startuje, stroną, którą Jego chce zapleczem, pozyskać. To dokładnie tak. Natomiast pani Małgorzata Trzaskowska wydaje się być taką kobietą raczej nowoczesną i prezentującą trochę inne wartości, trochę inny model obecności kobiety w społeczeństwie. I to też jest dosyć ciekawe, tak? Bo z jednej strony mówimy sobie tutaj no tam te żony będą takie paprotki, możemy się to trochę jak te triki podczas debaty, tak? Że takie puste, ale może jednak jest tu jakaś treść, jakbyśmy tak dobrze to pogrzebali. Mi się wydaje, że jest. Ale czy nie jest tak, że one obie pomogły swoim mężom, ale chyba żadna nie wygrała? W sensie takim nie ma, że jakby to ten kandydat wyszedł znacznie lepiej. One na pewno zabezpieczyły te obszary, które sztaby sobie wytyczyły, że będą domeną żon kandydatów, czy przyszłych pierwszych dam. I nawet pewnie jest trochę trudno je porównać, to znaczy w sensie każda z nich miała zupełnie inny obszar do zaopiekowania się, do pewne inne cele do osiągnięcia, ale ja myślę, że właściwie chyba obydwie się wywiązały z tego zadania bardzo dobrze. Podsumowując tę niedzielę, ta niedziela bardziej komu zagrała? A możemy ją podsumować razem z poniedziałkiem? Proszę bardzo. No oczywiście, to ma większy sens. Jesteśmy dzisiaj, tak. Państwo słuchają nas we wtorek albo w środę następnego dnia. To gdzie jesteśmy? Mikrofon mi spadł z wrażenia. Gdzie jesteśmy we wtorek? Po niedzieli, po poniedziałku i w ogóle po tym, co było do tej pory. To zacznijmy od po kolei wszystkie sondażowe słupki, no może nie wszystkie, ale główne sondażowe słupki. Rafał Trzaskowski w mojej ocenie zatrzymał spadki, może nawet odrobinę się odbudował, czyli udało mu się wyjść z tej niebezpiecznej sytuacji, którą sobie na razie wykreował on do spółki ze sztabem w Końskich. Ale już widać to zatrzymanie, tak. Czy ty przewidujesz, że to się pojawi? Już w zeszłym tygodniu było widać, że te spadki zostały zatrzymane i to może nie na poziomie poprzednim, ale jednak na poziomie powyżej 30% Rafał Trzaskowski się trzyma, nawet 30 paru procent. Co widzimy po Karolu Nawrockim? Tu nie mamy jednoznacznych jakby informacji, to znaczy jeśli patrzymy w dane sondażowe, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że jakiś wyraźny trend wzrostowy, który pozwoliłby dogonić na przykład Rafała Trzaskowskiego się zarysował. On nieznacznie zyskał. Po tej niedzieli będzie próbował zaangażować cały możliwy elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Gdybym był sztabem, to bym się obawiał, że to może mu się nie udać.
No, ze względu na to, że z jednej strony ten Jarosław Kaczyński jest wielką zaletą, ale nawet w ramach PiS-u Też jest obciążeniem. też jest obciążeniem. No w pewnym Więc momencie jego nie było i mówiło się, że to pomaga Nawrockiemu. absolutnie tak. Absolutnie tak. Natomiast coś musiało się wydarzyć w sztabie. Jakiś kryzysowa sytuacja musiała albo zostać zidentyfikowana, albo jest przewidywana i stąd to wejście nastąpiło. No i patrzymy też na Sławomira Mentzena, w stosunku do którego ja bym widział jednak w najbliższych dniach odbudowę jego poparcia. Znaczy ten spadek do tam 12 czy tam 11%, który my u nas obserwowaliśmy, myślę, że zakończy się jego wzrostem jednak na poziom nie parunastu, ale kilkunastu procent, no pewnie kosztem Grzegorza Brauna, być może Marka Jakubiaka, tych kandydatów, którzy z tamtej strony prawej, albo nawet bardzo prawej, dotychczas trochę obgryzali Sławomira Mentzena, co było też skutkiem pewnych, myślę, że błędnych decyzji dotyczących z jednej strony debaty w Końskich, a z drugiej strony też słabego występu potem w Republice. Czy wyobrażasz sobie, że Sławomir Mentzen może jeszcze dogonić Karola Nawrockiego? No oczywiście, że sobie wyobrażam. Teraz jest pytanie, czy to w ogóle jest możliwe. No, jasne, ale no, pytam o tym w tym sensie, czy uważasz, że to jest możliwe? Myślę, że jest. Bo niedawno jeszcze nam się wydawało, kilka tygodni temu, że to jest bardzo, że to jest możliwe, tak? Pytanie, czy dzisiaj wydaje się, że jakby ten... Musimy podejść do tego uczciwie i generalnie zalecam takie podejście uczciwe. Tak? To jest układ otwarty. I powiedzieć sobie kilka rzeczy. Po pierwsze musimy sobie powiedzieć tak. Karol Nawrocki raczej nie straci tego, co już zyskał. Co oznacza, że ta poprzeczka wejścia do drugiej tury jest wyżej niż była wtedy, kiedy Sławomir Mentzen miał tych 20%. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że Sławomir Mentzen, jak pamiętam badania z przełomu sierpnia i września, on już wówczas miał bariery, które zresztą zmaterializowały się potem w TV Republika. I ta taka, może nie nostalgia, ale takie poczucie, ale dlaczego nie Krzysztof Bosak, jest pewną barierą dla jego takiej odbudowy w ciągu najbliższych trzech tygodni. Ale wydaje się również, cały czas poruszając się w tym obszarze uczciwości, że to jego odbicie wczoraj, w poniedziałek, w debacie Super Expressu, nastąpiło w dobrym momencie. Bo to jest właściwie ten ostatni moment, kiedy zwiększona praca i presja na wyborcę, czy w mediach społecznościowych, czy poprzez właśnie jeszcze intensywniejsze działania kampanijne, marketingowe, może być tym impulsem do wzrostu. Ale czy to pozwoli mu dzisiaj, przy takiej dystrybucji głosów, na wyprzedzenie Karola Nawrockiego, to powiedziałbym na to, że większe szanse jednak mimo wszystko, i to o wiele większe szanse, ma na wejście do drugiej tury jednak Karol Nawrocki. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o osobie, która dla mnie jest objawieniem tej kampanii, o Magdalenie Biejat. Czy nie jest tak, że się pojawia wreszcie lider lewicy, potencjalny lider lewicy, który ma inną twarz niż te twarze, które do tej pory widzieliśmy, czy najpierw to były twarze postkomunistyczne, potem twarze takie neopostkomunistyczne, a potem jeszcze jakieś takie bardzo niewyraźne, że pierwszy raz pojawia się ktoś, to poza oczywiście Adrian Zandberg też, ale on jest jednak cały czas, mam wrażenie, że jest taką postacią marginesu, że lewica ma szansę zyskać lidera, który może ją w przyszłości pociągnąć. No i znowu musimy być uczciwi. A uczciwość wymaga stwierdzenia. To powtórzę, rekomenduję taką postawę. A ta uczciwość będzie wymagała od nas stwierdzenia, że zarówno Adrian Zandberg, jak i Magdalena Biejat wywodzą się dokładnie z tego samego środowiska.
Bo Co może też mówić dobrze o tym, że tam jest większy potencjał. Bo Magdalena... oni zabierają sobie głosy. Magdalena, no oni by walczyli, nieważne kto byłby kandydatem Nowej Lewicy, i tak walczyłby o głosy z Adrianem Zandbergiem. Natomiast pytanie jest troszeczkę, że można, że pytanie wydaje się być publicystycznie szalenie ciekawe. Magdalena Biejat będzie może nową twarzą Lewicy, tyle tylko, że w życiu każdej partii politycznej bardzo dużą rolę odgrywają struktury. No Kto się z nich wywodzi, kto ma ich wsparcie, kto na zjeździe będzie w stanie te struktury do siebie przekonać. I to naprawdę nie jest tylko kwestia tego, czy to jest partia SLD, Nowa Lewica, czy to jest Koalicja Obywatelska, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość. Generalnie na jedno wychodzi, bo tak jest zorganizowane życie partyjne. I siła Magdaleny Biejat przy spodziewanym wyniku lepszym niż w ostatnich kampaniach. Znaczy mam na myśli start Roberta Biedronia i Magdaleny Ogórek. Z pewnością będzie jej dużym kapitałem i ona będzie ważną postacią Lewicy. Ale to, czy ona będzie przyszłością Lewicy, będzie zależało od jej umiejętności poruszania się w świecie struktur partyjnych. Bez tego nic z tego nie będzie. To prawda, ale przyznasz, że jest nową twarzą, tak? Znaczy nową nie tylko tym, że po prostu jej wcześniej nie było, tylko że inną od poprzedników. Mającą w sobie i jednak dużo powabu i nie mówię teraz o tym, że jest kobietą i tylko o tym, że... Możesz powiedzieć, że ci się podoba, to naprawdę nic złego. Nie, ale ja nie to mam na myśli. Mam na myśli to, że ona zachowuje się w inny sposób, tak? Jest tak, no, że jakby można, nie zgadzając się z nią, można ją szanować, tak? I no, ma jednak pewien... pociąga za sobą, skupia uwagę, nie? Jest czymś nowym. No, nie ciągnie za sobą tego, co zawsze się w Polsce, znaczy zawsze się kojarzyło z tymi postkomuchami, no, którzy po prostu... Wiesz co, no ale dobra, okej. Spójrz dzisiaj na przykład na tych ludzi, którzy są, jak sobie tak rozbieramy tą lewicę, którzy dzisiaj są ministrami w ramach... Znaczy, mówimy tymi konstytucyjnymi, tak? Nie mówię o wiceministrach. Z jednej strony masz Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Też nie da się jej przyspawać w żaden sposób do żadnej postkomunistycznej struktury. Masz Krzysztofa Gawkowskiego, który no, też jest pokoleniowo... No nijak się też go nie da przyłożyć do... Ale to wiesz, to wielu było pokoleniowo nie dało, ale było wychowane przez te struktury, tak? Byli uczniami swoich mistrzów, tych, którzy ich wciągnęli. Ale pani Dziemianowicz-Bąk ani Gawkowski nie mają tego czegoś, co ma Magdalena Biejat. Tak mi się wydaje. Nie są kandydatami na prezydenta, to prawda. To prawda, ale też wydaje mi się, że nie... Wiem, bo myśmy to sprawdzali w badaniach i to są te same badania. To jest ten sam moment, w którym je prowadziliśmy, gdzie ten Mencen wychodził nam, czy był opisywany przez wyborców Konfederacji jako jednak zawód, że to nie bosak. To w tej samej turze, czyli na przełomie sierpnia i września zeszłego roku, Magdalena Biejat, jej wielką zaletą było ciepło. Bo ona że nie jest Włodzimierzem Czarzastym, Leszkiem Millerem. Wiesz co... Czy Grzegorzem Napieralskim. Moim zdaniem, wbrew pozorom ci ludzie są akceptowani przez swoich wyborców. Co nie znaczy, że będą w stanie wykreować pewną wartość dodatkową. Ale w tym... I będą w stanie się odróżnić od całej plejady pozostałych 12 kandydatów. A jej wyróżnikiem jest ciepło, to znaczy to jest ciepła osoba, znaczy, ja nie wiem, czy ona jest ciepła, w sensie takim, jakbyśmy mieli się spotkać, jakbym ją ocenił, ale jej wizerunek jest dokładnie taki. Oni ją, tak jak Joanna Senyszyn mówi, że chce być matką, która wszystkie dzieci swoje kocha jednakowo, to ta figura matki jest tym, co Magdalena Biejat już ma. Znaczy ludzie jak na nią patrzą, to widzą w niej kogoś, kto, jeżeli byłby ich mamą, to oni byli z tym okej. I to jest jej siła. To nie jest potencjał na wygranie wyborów prezydenckich dzisiaj w Polsce, nie? Ale to jest coś, co jest godną szansą na to, żeby zrobić bardzo przyzwoity jak na lewicę i wybory prezydenckie wynik. I co ciekawe,
jeśli popatrzymy na to, co ona robi, w jaki sposób zachowuje się właśnie na tych debatach, a to jest taki najlepszy moment do tego, żebyśmy tam zaobserwowali kandydatów w interakcji ze sobą, to ona właściwie idzie jak po sznurku właśnie tym schematem. Co to jest zebranie flagi i powiedzieć, że ty będziesz się nimi opiekował? Znaczy, że mówisz, że ty jako prezydent będziesz kochał wszystkie swoje dzieci. I te tęczowe, i te biało-czerwone, a może jeszcze jakieś inne, które się w ramach tego, co nazywamy Polską, albo Polkami i Polakami, polskim społeczeństwem mieści. Jeżeli popatrzysz na to, co ona dzisiaj powiedziała, słuchajcie, nie możemy pozwalać Braunowi takich rzeczy mówić, tak? To jest matka, która wychodzi i mówi tak, nikt o moich dzieciach nie będzie tak mówił. Więc ona się przegląda w tym archetypie opiekunki matki, tak? I ta spójność tego, w jaki sposób ona to robi, razem z tym, co stanowi jej siłę wizerunku, no to jest dobry kapitał. Na tę kampanię, a może na coś więcej. A. Druga tura. Wiele wskazuje na to, że w drugiej turze znajdą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Przyjmijmy takie założenie. Nie wiemy na pewno, czy tak się stanie, ale przyjmijmy na potrzebę tej rozmowy i potrzeby puenty. No ale co w tej drugiej turze? Z czym, co może zyskać dodatkowego jeden i drugi kandydat? Czy jest tak, że ten, który ciągle prowadził, jednak ma znacznie większe szanse? Czy też jest tak, że teraz to już nic nie wiadomo? Oczywiście najlepiej było, jak było nic nie wiadomo. Wtedy moglibyśmy spokojnie sobie nagrać jeszcze tutaj ze dwie takie rozmowy, które by nam tutaj budowały ten suspens. A co, już wszystko wiadomo i nie. tylko możemy nagrywać kolejne zakonnica wchodząca na przejście dla pieszych w wiadomych okolicznościach może coś zmienić? Nie. To będzie działało trochę inaczej. Będzie działała jakby pula tych głosów, które jest w stanie zebrać jeden i drugi kandydat. Dzisiaj Rafał Trzaskowski nie odpycha od siebie, co zresztą też i artykułował Donald Tusk, nie odpycha od siebie ani wyborców Hołowni, ani wyborców Magdaleny Biejat. Myślę, że w pewien sposób stara się też nie odpychać wyborców Adriana Zandberga. Nie jest to łatwe, ale Adrian Zandberg mu tego nie ułatwia, no ale to jest polityka. Polityka nie polega na tym, żeby ułatwiać swoim konkurentom życia, tylko właśnie po to, żeby je utrudniać. I to jest jakby jedna pula. Z drugiej strony mamy Karola Nawrockiego, czyli tego, którego rozważamy w kontekście drugiej tury. No i Konfederację, wyborców Grzegorza Brauna, może Marka Jakubiaka. Tyle tylko, że i tu musimy wrócić do niedzielnej konwencji w Łodzi. Właściwie dzisiaj ten taki kredyt zaciągnięty na lepszy wynik w pierwszej turze może być ciężarem w drugiej. Dlaczego? No, dlatego, że wyborca Konfederacji nie jest fanem Jarosława Kaczyńskiego. A jeżeli mu się będzie o tym wystarczająco długo i namiętnie przypominać, no to on może nie zagłosować na Trzaskowskiego, bo tego sobie specjalnie nie wyobraża. Może nie pójść. Ale może wybrać, że to nie są jego wybory i to nie jest jego decyzja. No to często jest gra na to, tak, żeby sztaby grają na to, żeby druga strona nie poszła, żeby ją uśpić. No ale też Karol Nawrocki, podobnie jak Rafał Trzaskowski, jeszcze jak Rafał Trzaskowski dokonał bardzo dużej przemiany, tak, i co było mu wyciągane, mówiono, że to żałosne, że to słabe, że to takie ewidentne, że przecież był super lewicowy, a teraz robi się konserwatystę, że nie lubił kościoła i ściągał krzyże, a teraz jest religijny. Ale okazało się, że to ta strategia zagrała, tak? No to przecież Karol Nawrocki też jeszcze może różne figury odegrać, żeby przyciągnąć do siebie wyborców Konfederacji. Tylko moim zdaniem czasu jest po prostu trochę mało. To znaczy za chwilę wyjedziemy na długi weekend, potem będziemy ekscytować się tym, czy jest biały dym, czy jest czarny dym nad Watykanem. W tej całej takiej infotainmentowej sferze obawiam się, że ta kampania nie będzie tym zupełnie pierwszoplanowym działaniem. No i
za chwilę się okaże, że właściwie musimy iść i już oddawać głosy w pierwszej turze, ale żeby dokonać wielkiego przesterowania kampanii między pierwszą a drugą turą, no to nie jest prosta sprawa i łatwa historia. Szczególnie, że widzimy, że po tej stronie, szczególnie gdzie jest Konfederacja i PiS, Sławomir Mencen nie zamierza wcale z niczego rezygnować. Co więcej, mam wrażenie, że to może być trochę tak jak w 2020 roku, w którym, przypominam, Szymon Hołownia odmówił wprost poparcia Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. Licząc teraz na też to, może. że się może pożywić, no teraz są w jednej koalicji. Myślę, że to Ale też Hołownia jest zaatakowany przez media rządowe i tu może mieć duży uraz. no, może mieć uraz, ale ostatecznie kalkulacje koalicyjne wezmą górę. No bo właściwie sens istnienia partii celem istnienia partii jest współudział w rządzeniu albo samodzielne rządzenie, więc jakby biorąc pod uwagę tę logikę, no to tutaj Szymon Hołownia myślę, że tym razem jednak poprze Rafała Trzaskowskiego. Natomiast dlaczego patrzę na Konfederację jak na Szymona Hołownię z 2020 roku? Dlatego, że to dzisiaj Konfederacja może mieć uzasadnione oczekiwania, że ona ten PiS będzie w stanie w przypadku jego porażki przejąć. Więc dlaczego ma oddawać swoich wyborców albo mówić, że właściwie to oni są trochę takim PiS-em? Im nie będzie Nie jest to przeszkadzać potrzebne. Tak. w ogóle. A dlaczego mają wziąć kogoś, kto będzie stanowił ten ostatni bastion PiS-u? A niech sobie PiS tam ginie pod razami koalicji. Pytanie, co dla 15 Konfederacji byłoby wygodniejsze, czy bardziej wygodne? Prezydent Trzaskowski czy prezydent Nawrocki? To jest pytanie. No ale to już pewnie tam sztabowcy myślą nad tym i kombinują, jak tutaj zrobić, żeby na tym zyskać i To dobrze. na tym Ostatnia myśl. Czy ty uważasz, że przesądzone to wiadomo, że nic nie jest, tak? Ale że znacznie większe szanse w drugiej turze ma Rafał Trzaskowski? Czy wcale tak nie jest jeszcze? Niezmiennie uważam, że dzisiaj, tak samo jak zresztą jakiś czas temu, dłuższy nawet, bo tak od października moglibyśmy tak wziąć różne moje, chyba najwcześniejszą wypowiedź, gdzie byłem święcie przekonany, że wówczas to będzie miażdżące zwycięstwo. Dzisiaj to tylko skali tego miażdżącego zwycięstwa to może nie będę nic mówił, albo też nie do końca jestem przekonany, że to będzie miażdżące zwycięstwo. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich w drugiej turze. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę późnym wieczorem po debacie w Super Expressie. Dzięki, Marcin, serdeczne. Dziękuję bardzo. Układ otwarty. Ja państwa do niczego nie namawiam, ani nie przekonuję, że któryś z kandydatów jest lepszy. To jest państwa decyzja. Ja wasze wybory bardzo szanuję. Wiem, że Układu Otwartego słuchają ludzie i oglądają o różnych poglądach i bardzo się cieszę, bo to jest miejsce otwartej rozmowy. Przypominam, 12 maja konferencja Instytutu Wolności na temat bezpieczeństwa Polski i roli Polski w regionie, podczas której będzie zaprezentowany raport Andrew Michty zrobiony dla Instytutu Wolności. Serdecznie zapraszam, możecie kupić bilety i przyjść na tę konferencję 12 maja i trwa do 10 maja rekrutacja do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Do tego bardzo gorąco zachęcam. Fantastyczne miejsce, bardzo unikalne, z bardzo unikalnym miksem wykładowców i z bardzo unikalną misją. Zapraszam, zachęcam. Piszcie komentarze, co sądzicie o tej kampanii, kto waszym zdaniem ma większe szanse i dlaczego, jak rozgrywają poszczególni kandydaci swoją grę. Czekam na wasze komentarze, subskrybujcie Układ Otwarty, no i wspierajcie na patronite.pl, bo dla was siedzimy nawet w środku nocy. Dzięki serdeczne, dobranoc, do widzenia.